Dzień dobry, sobota, w końcu sobota na siedlisku. Ciepło, lekki wiaterek, ale trzeba działać, bo tu już końcówka maja. Prawda, piesku? Prawda. A on co? Pilnuje pomidorów, które dzisiaj będą sadzone. Przetrzymałem te pomidory dosyć długo, bo najpierw przymrozki, potem straszyli gradem i tak dalej, więc już jest nawet gdzieniegdzie kwiat. Także dzisiaj plan minimum to wsadzenie tych pomidorów w ogródku, no i skoszenie tych takich pozostałości kosą, których mi kosiarka po prostu elektryczna nie dostaje. A ogólnie, no tak jak wspomniałem, dzisiaj sobota, ja byłem w środę, bo w środę po południu tak naprawdę, no i w środę też się troszeczkę działo. Oprócz pozbierania truskawek, no w zasadzie co 2-3 dni z tych rządków, które są u mnie, wychodzi taka ubijanka z hakiem, półtorej ubijanki, więc myślę, że i dzisiaj sobie troszeczkę tego nazbieram, o ile coś zostało. No jest cały czas tego zielonego, jest i czerwonych fajnych truskawek też troszeczkę. I powiem Wam, że bez nawadniania byłaby naprawdę bieda. Wczoraj wieczorem puszczone automatycznie i jak widać jeszcze po nocy jest taka kałuża wody, bo ogólnie to tu nie padało prawie 3 tygodnie i jest susza, no co tu dużo mówić, trawa jakkolwiek się jeszcze tutaj trzyma, ale momentami tam, szczególnie przed budynkiem, przed starą chałupą, no to już zaczyna być żółto. Tu jeszcze czasami troszeczkę wody dostaje, więc nie jest źle. Ale co się ogólnie działo, jak byłem w środę? No jak widać, poznikały te wszystkie kubki z pościnanych jabłoni, mirabelek, śliwek. Tu były dwuletnie w zasadzie kubki, które jak widać zajmowały bardzo dużo przestrzeni. Trochę w tamtym roku na wiosnę, trochę w tym roku na wiosnę docinałem tych gałęzi. No i to wszystko poszło na rębak. Tu zostały jakieś takie grubsze, które muszę sobie zaraz sprzątnąć. No i plan dzisiaj będzie taki, żeby też wygrabić i uporządkować tą przestrzeń. No i przede wszystkim to, co tutaj sterczy, wziąć kosę i skosić. Sporo było tego rębakowania, znowu takie dobre popołudnie i prawie 3 godziny, bo oprócz tego, co ja ścinałem, no to posprzątane są też wszystkie te kubki, które zalegały od lat, na przykład tu pod stodołą, czy nawet na środku podwórka. No i częściowo wykorzystałem to jako ściółkę w ogródku, szczególnie te takie stare, przegnite już połowicznie patyki. No taki drobiazg pył jak został, no to już nie było sensu tego puszczać przez rębak, bo to w zasadzie takie wióry. Zgrabię to też na kupę i sobie po prostu do jesieni przegniję, a potem rozrzucę w ogródku i też będzie z tego nawóz. Te zrębki to w zasadzie tak na razie prowizorycznie porozrzucane, bo tu już schodzą nawet ogórki, więc one będą po prostu pomiędzy tymi ogórkami. Nie chciałem zasypać ogórków, więc na razie było tak obok. Będę musiał to dzisiaj rozgarnąć. Kapusta już pewnie do pikowania, trzeba będzie to zrobić. No i tu jest bardzo grubo tych wiórków, tu pójdą pewnie dzisiaj częściowo też pomidory. Chaos mam straszny, no ale ciągle ostatnio brak czasu i trzeba naprawdę wyplewić w tym ogródku. No zobaczymy, jak dzisiaj czas pozwoli. W końcu mam cały pełny dzień na miejscu, więc myślę, że go wykorzystam. Aha, zajrzyjmy jeszcze do obory, bo tu jest jakieś 20 worków takiej no na pół suchej, a w zasadzie można powiedzieć i suchej zrębki. To jest jabłonka, to jest śliwka, dosyć gruby wiórek, więc nie rozsypywałem tego w ogródku, a pomyślałem, że na razie pójdzie to do worków i jeżeli nie będę miał na to pomysłu, jak inaczej to wykorzystać, to wtedy pójdzie w ogródek. No ale skoro zrębka jest sucha i w tych workach spokojnie może leżeć, jest dosyć gruba, to może pójść przecież również częściowo na opał, tak mi się przynajmniej wydaje. A jeżeli nie na opał, to po prostu jakoś podsypka do wędzenia albo do grilla, tak żeby nadać po prostu kiełbasce czy mięsku aromatu. Także tych worków troszeczkę jak widać jest, są suche i tutaj sobie poleżą. Jak długo? Zobaczymy, no ale naprawdę te kawałki są dosyć grube, więc myślę, że i być może w zimie też pod kuchnią będą się spalały. Ok, co jeszcze? Aha, jeszcze chwilę przed chatę. Tu jest taka lekka górka, no i w zasadzie cały dzień operuje słońce, nie ma cienia.
No i widać, że to się wszystko zaczyna już żółcić. No tak jak mówiłem, deszczu nie było dosyć dawno i dla porównania tu, gdzie cień, no jest nawet ładna zielona trawka i kończyna. A tu no zaczyna to wszystko podsychać. Więc deszczek by się na pewno przydał. Może jeszcze nie dzisiaj, żeby ta sobota była taka dla mnie w pełni. No ale zobaczymy, jak to, piesku, będzie, nie? Bo na razie to trzeba w cieniu siedzieć, bo słoneczko troszeczkę już od rana przygrzewa. Ale tak, plan na dzisiaj to, jak już mówiłem, wsadzić koniecznie pomidory, skosić tamte przejazdy wokół stodoły też, żeby tam już było czysto i na gładko, pozgrabiać wszystkie tamte kubki. No i potem, jeżeli faktycznie mi starczy czasu, no to wracać do remontu, bo remont no praktycznie od miesiąca albo i dłużej stoi. Tak jak skończyła mi się gładź i zrobiłem w zasadzie ściany i pół ścian i pół sufitu, no tak dalej nic nie ruszałem. Także zobaczymy, jak wyjdzie. To jest sporo jeszcze do zrobienia, nawet powiedziałbym bardzo dużo, ale zaczynam oczywiście od prac na dworze. Tych pomidorów to ja mam 4 rodzaje i chyba troszeczkę mi się one pomieszały. Bo ile na pewno to są 2 pomidory, które dostałem i gatunku nie znam. Na pewno 7 z tych, powinno być 8, to są bawole serce, bo widać to po łodydze, że jest gruba. No ten jakiś taki cienka łodyga i nie do końca jestem przekonany. Być może się pomieszał. No a na pewno pomieszały mi się 2 gatunki pomidorów koktajlowych. Więc będzie sadzenie takie na czuja. Nie wszystko powędruje w ogródku, część powędruje też koło truskawek. Zorganizowałem też już taczkę takiego solidnego, można powiedzieć, obornika. Mocnego nie tylko w wyglądzie, ale i w zapachu. I tak, troszeczkę dam go pomiędzy ogórki. Nie będę tego oczywiście przykopywał, tylko lekko, aby przypruszę ziemią, tak żeby w ramach podlewania te wszystkie składniki, nawozy z obornika przenikały pod ogórki. No i na pewno użyję go tu, gdzie mam w tej chwili wiórki. Tu będę kopał malutkie dołki, robił takie okrągłe w sumie donice. Po boku będzie obornik, a na środku pomidor. Czyli obornik wskakuje do dołka, przysypuję to ziemią, robiąc na środku taki gniazdko, taki dołek i sadzę pomidora, tak myślę, że z 5 cm głębiej niż do tej pory rósł. Tu zresztą widać, że sadzonka z boku, lekkie takie korzonki przybyszowe chyba to się nazywa, czy coś takiego, będzie wypuszczać. Następnie dookoła lekko obsypuję tak, żeby tu była niecka, solidnie podlewam, myślę, że tak dosłownie ze 2 litry wody pod każdego krzaka, żeby on się mocno napił. No i na końcu samym przysypuję to wiórkami. Odstępy pomiędzy pomidorami robię mniej więcej tak co pół metra, czyli przy jednym słupku. Tu zaraz bije palik, kolejny słupek, znowu będzie palik i kolejny słupek. Tak plus minus będzie to w ten sposób wyglądało. No i pomidorki, rośnijcie. A w międzyczasie będzie jeszcze jeden eksperyment. Skórki z banana zamiast obornika, podobno bardzo dobry nawóz. I zrobię sobie takie 3 sadzonki, pod każdą dam jedną skórkę z banana. Tu pod płotem, pierwsza już sadzona, druga gdzieś tu, trzecia gdzieś dalej. Tu jest i tak koper wymieszany z chwastami, więc docelowo to będę musiał i tak powyrywać i skopać. Także zobaczymy, co będzie rosło lepiej. Czy nawóz z banana, czy ten tam z obornika. Się okaże. Eksperymentalne nasadzenia gotowe. 3 różne gatunki pod płotem. Już paliki są podsypane też wiórkami. Paliki mam też wbite już przy tych pomidorach, które tu będą. To jest rządek bawole serce, 5 sztuk, a tu jest taki rządek miksu. 2 jakieś, które dostałem, nie pamiętam nazwy. No i 2 różne koktajlowe. Ten wysoki już nawet lekko przywiązałem, żeby wiatr nim nie bujał. No i dobrze, tak to chyba mniej więcej na razie zostanie. A chociaż tu mi się dziura zrobiła przy kołku. Zaraz jeszcze ją podsypię, żeby tych wiórek tu było sporo. Wilgoć, mam nadzieję, że wiórki będą trzymały i jakoś sobie będzie to rosło. Obornika zostało, ale to dobrze, bo ten obornik, jak powiedziałem, zaraz jeszcze wykorzystam tu, gdzie ogórki i między ogórkami też rozgarnę wiórki. A co mi zostanie?
no to jeszcze zlikwiduję ten chaos tu, bo tu będzie następnym razem papryka. Pod cukinię dookoła też obornik dany, przysypane teraz to wiórkami. A jak wygląda to w ogórkach? No tak, tu jest jeden ogóreczek, tu jest następny, więc po środku mała dziurka, mały dołek, do tego łopatka obornika. Przysypujemy ten obornik, no i w zasadzie tak myślę, że to wystarczy. Zawsze jak tu będzie się lała woda, no to ten nawóz z obornika będzie się po prostu rozmywał na boki i mam nadzieję, że zasilał te ogórki. Obornika jeszcze jest sporo, w razie czego przywiozę następną taczkę, no i jakoś to tam będzie. A jaka jest susza? 2 dni niepodlewane i zobaczcie, ta ziemia po prostu się przesypuje. Mimo że ona jest luźna, to zobaczcie, no 5 cm pod spodem i dopiero gdzieś tam zaczyna się robić ciemna, a tak to przesuszone jak nie wiem, więc to też trzeba będzie mocno podlać po tym jak obsypię wiórkami. To miejsce pod paprykę mam już naszykowane. Przyjechała jeszcze jedna taczka gnoju i w zasadzie wykopałem rowek i wrzuciłem troszeczkę tego gnoju do rowka. Wiem, że lepsze by było, gdyby ten gnój był tutaj na jesieni i sobie tam przefermentował, rozłożył się i tak dalej, no ale jest jak jest. Tak też będzie, myślę, że w porządku. Lekko to potem przypruszę ziemią i między to, no albo nawet to będzie gnój pod spodem, a na wierzchu będą sadzonki papryki, tak żeby korzonki sobie sięgały w dół albo jakoś na boki. W tamtym roku też tak robiłem, no i w miarę się to sprawdziło. Nie było tak po całości, ale dla kilku sadzonek i nic im nie było, były w miarę ładne owocki. Tak, teraz co? Aha, jak sobie gdzieś tam plewiłem, znowu cała góra, gdzieś tam mnie odwiedziła kuropatwa. No i w sumie tak jeszcze spojrzałem, kwitną już czerwone maki i pewnie inne kwiaty polne, więc chodźmy zobaczyć. Bardzo lubię takie dni jak dzisiaj, kiedy nie muszę się nigdzie śpieszyć. W końcu mam kilka godzin, mogę sobie do wieczora siedzieć, dłubać spokojnie, nawet takie pierdółki jak w ogródku. Niby nic, kurczę, takiego niezwykłego, niby nic, co wymaga ogromu pracy, ale na pewno wymaga troszeczkę czasu. No ale potem, jak dla mnie, to przynosi naprawdę ogromną satysfakcję. Rzadko, coraz rzadziej jakoś mi się zdarzają takie dni całkowicie wolne, gdzie nic nie muszę po prostu robić, nie mam nic zaplanowanego, żadnego ciśnienia, że jestem z kimś umówiony albo gdzieś muszę się śpieszyć. No i dzisiaj jest jednym z takich dni od dosyć dawna. Mam nadzieję, że sobie ogarnę ten ogródek, potem troszeczkę pokoszę trawę, no a wieczorem zobaczymy. No cel jest dzisiaj taki, żeby nie tylko coś zrobić, ale i w końcu troszeczkę odpocząć. A takie przebywanie na przyrodzie, jak powiedziałem, w ogródku, albo po prostu pośród kwiatów, czy też patrzenie się na tą przyrodę, która się rozwija, a w zasadzie już bujnie rozwinęła, naprawdę sprawia mi przyjemność. No i jest taką całkowitą odskocznią od tego, co mam na co dzień w mieście. Także mam nadzieję, że te obrazki z kwiatami Wam się też podobały. No a teraz wracamy już z powrotem do pomidorów i trawy. Tak jak jakiś czas temu zapowiadałem, pomiędzy winoroślami, gdzie mam też ten kroplomierz mówię, nawadnianie, linię kroplującą, też sobie wsadzę pojedyncze pomidorki, te, które rosną tak wysoko, żeby winogron ich nie przerósł, dołek wykopany, troszeczkę obornika, sadzonka, obsypujemy ziemią i tak raz, 2, 3, 4, 5 albo 6 w tamtą stronę. Tu dzięki temu, że jest nawadnianie, no ziemia jest całkowicie inna, jest mokra od samego wierzchu, a jeszcze dzięki temu, że była i cały czas jest przysypana słomą, no to jest po prostu ta wilgoć utrzymywana, a nie wyparowuje. No ale tą słomę dzisiaj już troszeczkę rozgarnę, bo chcę odsłonić też winorośl, niech ona sobie już na luzie rośnie. A ja kopię po prostu takie dołki w szpadel, no i sadzę. Zobaczymy, ile tego mi zajmie, ale pewnie będę jeszcze jeden rządek robił z tamtej strony. Obornik się skończył, taczka umyta, no bo wiadomo jak to po główienku, lepiej ją zawsze przepłukać.
do pomidorków. Zaraz znajdę też jakieś pale, ponabijam, no bo one w zasadzie wiotkie. No czemu ogólnie wszystkich nie sadzę tu? No bo wiadomo, no gdzieś tam sarenki, gdzieś tam zwierzątka mogą się tutaj pojawiać, mimo to, że wariaćko jak zobaczy sarny, to oczywiście zaraz goni. I wyszło mi aż tutaj nawet pod drzewkami. Chciałem w zasadzie, żeby tu był jeden gatunek, tu mi został jeszcze jeden bawole serce, koktajlowych chyba 6. No i ciąg dalszy będzie jeszcze tu, gdzie jest naszykowana ścieżka aż w tamtą stronę, bo tu też jeszcze się pojawi rząd nawadniania i od tego chyba zacznę, czyli rozwinę sobie jeszcze jedną rurkę nawodnieniową po całości tu i dopiero będę sadził pomidory, bo oprócz pomidorów to jeszcze w tym rządku wpadnie papryka, a słoneczko to teraz tak dopieka, że aż normalnie człowiek by uciekł do cieniu. No ale troszkę jeszcze trzeba porobić i dopiero potem jakaś przerwa na obiad. Dokupiłem sobie jeszcze 50 metrów tej linii kroplującej, węża nawadniającego, jak zwał, tak zwał, u innego sprzedawcy. No i jest tragedia. Wąż był jest cały czas z jednego końca tak pozałamywany. Zresztą jak widać praktycznie na każdym kółku. Na szczęście jest to początek, czyli jakieś tam 5 metrów, a dalej jest ok. No ale mimo wszystko, no jeżeli to było zwinięte przez długi czas, to nie wiem, czy to się uda w tej chwili rozprostować. No chociaż jak to odgiąłem, to jeszcze nie ma tragedii. To może coś z tego jednak będzie. Ten wąż już był nieco inny i trzeba było użyć wrzątku, żeby go naciągnąć, ale po wrzątku, jak widać, doszedł do samego końca i myślę, że będzie szczelny. Plan jest taki, żeby go zastąpić tym nowym wężem, ten kawałek, który miałem wtedy sztukowany. Aha, ja się cieszę, że naciągnąłem nowy wąż, a ja jednak podłączyłem stary i dlatego weszło tak lekko. Dobra, to powtórka. No właśnie, ten pomimo wrzątku nie doszedł do końca, ale 2 z 3 ząbków to myślę, że będzie trzymać, bo chcę zastąpić ten dosłownie 2-metrowy kawałeczek, który był ostatnio przeze mnie dodany, tym długim, nowym i zrobić taki zawijas w tamtą stronę. I finalnie, jeżeli skończą się truskawki, to nie wiem, czy będę nawadniał całość, więc pomysł jest taki, żeby na ten moment zakończyć to być może korkiem, a potem dołożyć tutaj taki kranik, jak jest z drugiego końca, bądź ewentualnie pociągnąć jeszcze w tej chwili dalej tego węża, aż do tego kranika i tu dać trójnik, tak żeby nawadnianie było równe i z 2 końców. Zaraz pomyślę, zobaczymy, jak będzie kapało. Jednak obciąłem i dałem korek, bo myślę tak, że ta część być może mi się przyda jeszcze w ogródku, a tu, gdy truskawki przestaną już w zasadzie owocować, czyli za jakieś tam, nie wiem, 3-4 tygodnie maksymalnie, to nie będę nawadniał wszystkiego, bo to raczej nie ma sensu. Tylko tam, gdzie mam mniej więcej łączenie, wezmę sobie wtedy, założę korek, ten, który jest tu, a tutaj dam po prostu podłączenie węża i będę sobie nawadniał tylko ten rządek roślinek, które będą jeszcze rosły. Taki pomysł, zobaczymy. Ok, mocuję teraz to szpilkami, początek i koniec i sadzę w końcu te pomidory. Tak jak to często u mnie bywa, plany czasem lubią zmiany, a u mnie dosyć często. Więc tak sobie jeszcze spojrzałem, przecież ja mam tu kilka braków w truskawkach. Tu 2 punkty, 3, 4, więc część tych pomidorków koktajlowych, które mi zostały, 4 sztuki, tak dla próby w sumie, dla eksperymentu, wsadzę tu pomiędzy truskawkami. No nie ma sensu, żeby ta woda na próżno się lała, więc wykorzystam. No i w sumie na koniec, na to nowe nawadnianie polecą 3 pomidory, akurat 3 różnego gatunku. Takie cudo, zobaczymy. Wsadzę, no i w końcu chwila odsapnąć i czegoś się napić, bo na słońcu to naprawdę przygrzewa. Tu w cieniu to całkiem jeszcze przyjemnie. Była przerwa, ale trzeba dalej cisnąć z robotą. No i teraz będzie koszenie. Na kosę założona piła, w zasadzie ta tarcza, no bo tutaj dosyć wysokie są badyle. Chcę sobie skosić tak mniej więcej przy stodole i tam trochę koło ogródka. Oczywiście ubiór BHP rządzi, czyli klapki i krótkie spodenki, no ale tu się nie spodziewam, że cokolwiek w tej trawie jest, więc spokojnie będę sobie leciał. Powolutku
i tak w międzyczasie parę pokosów piłą, może troszeczkę wypalić tej benzyny, no a potem brać grabki, no i ogarniać to wszystko, co zostało z rębakowania. Tyle gadania, trzeba się brać za robotę. Koło ogródka i stodoły ogarnięte. Nawet wariaćko przyszedł na kontrolę, zobaczyć, czy jest ok, i mówi, że jest w porządku. I ta piła naprawdę robi robotę. No już od 2 czy 3 lat z niej korzystam. No i nie zastąpiłbym jej niczym. Ani żadnym trójzębem, ani żyłką. Prawda? Jest ona spoko. Gdyby ktoś był ciekaw, co to za piła, to pod filmem link. Po prostu taka standardowa piła do kosy. A wygląda to jak wygląda. Pokos jest zrobiony, trzeba będzie to potem zgrabić, jak troszeczkę sobie przeschnie. Ogólnie, jak są takie spokojne dni jak dzisiaj, że możemy sobie z wariaćkiem pomalutku tutaj wszystko dłubać i nigdzie się nie śpieszyć, no to też jest więcej czasu, żeby się porozglądać dookoła i popatrzeć za przyrodą. Ostatnim razem, jak tu byłem, to zauważyłem, że w tych krzaczkach jest gniazdo. Gniazdo, które wysiaduje chyba przepiórka, chociaż nie, to jest raczej kuropatwa. Jajek nie widać, ale widać po prostu jej piórka w tej chwili. Ja jej tu oczywiście przeszkadzał nie będę, ale kiedyś jak ona pójdzie na jakiś obchód, to wam te jajka pokażę, bo jest ich dosłownie kilkanaście sztuk. I takie gniazdko zniosła obok budynków, nawet jej wariaćko nie przeszkadza, który gdzieś tam non stop się przecież tu kręci. I wszystkie większe zwierzęta to po prostu gania. A teraz coś tam znalazł na wykoszonej ścieżce. A nie, kostkę przecież zakopuje. No tak, był obiad, trochę sobie zjadł, a reszta do ziemi. Zaraz jeszcze tu koło stodoły ogarnę koszenie, ale zanim koszenie, to zobaczcie, ile takich samosiejek, no chyba śliwek albo jakichś takich od korzenia po prostu poodbijało. To jest śliwka i tu jest tego sporo. Tam dalej zresztą takich byle jakich pod gałęziami różnych drobnych odrostów też. No i po prostu chcę to wszystko wydziabać, żeby mi to nie przeszkadzało. Jak to wydziabię, wezmę grabki, wszystkie te takie drobne gałązki zgrabię, no i potem dopiero koszenie tej trawy, tak żeby było to ładnie i sprawnie. Narzekałem dzisiaj, że nie ma deszczu, prawda? No to wszystko wskazuje na to, że idzie burza, bo już chmury ciemne zaszły na słońce. No i gdzieś tam z daleka grzmiało, więc ja zrobię mały obchód dookoła i pochowam sobie wszystko, w razie jakby miał spać deszcz, a dopiero potem wrócę do koszenia. Jeszcze raz pochwalę sobie tą piłę, bo tutaj gdzie wydziabywałem, no to wiadomo, że czasami czegoś się nie dopatrzy. No i ta piła spokojnie, takiej grubości palca, nawet się nie zająknie i wycina. Więc jak ktoś potrzebuje do karczowania terenu, takiego niezbyt zarośniętego terenu, tak jak u mnie, to spokojnie można korzystać. Bo jak przykładowo, tu jest taka, chociaż ta to jeszcze cieniutka, żyłka by sobie z tym też poradziła. No ale jak jest 2 razy grubsze czy coś, no to już żyłka może mieć problem. A to idzie jak burza, dosłownie jak burza. W sumie to też pozrywam teraz na szybko truskawki. Miałem to zrobić przed odjazdem, no ale już 2 godziny w to czy w to, to nie ma to większego znaczenia. A jak będzie to wszystko mokre, no to będzie po prostu nieprzyjemne do zrywania. A tych truskaweczek, no mam nadzieję, że znowu co najmniej ubijanka będzie. Bo gdzieniegdzie, tak jak tu, fajne 4 sztuczki koło siebie jest. Oczywiście nie na każdym krzaczku, bo niektóre lepsze, niektóre gorsze, no ale coś tam się na pewno nazbiera. Akurat nazbierana równo pełniutka ubijanka. No i w zasadzie tych truskawek co 3 dni tyle się nazbiera. I to już chyba 3. taki zbiór, gdzie jest pełna ubijanka.
Za mało tych truskawek, żeby się dzielić, ale tak dla siebie to spokojnie na te 2-3 dni starczy. Nawet dla 2-3 osób bym powiedział. I smak jest. Różnej wielkości oczywiście te truskawki, i mniejsze, i większe. No ale są to truskawki bez jakiejkolwiek chemii, bez nawozu, czyli wiem co jem. To plan minimum wykonany, wykoszone, wygrabione to co chciałem. Następnym razem jak troszeczkę to przeschnie, to oczywiście to pójdzie na kupę, na sianko. A deszcz, chyba ta chmura postraszyła, stoi w miejscu, ale przestało grzmieć. Nie ma już też takiego wiatru, więc chyba nic z tego deszczu nie będzie. A szkoda, tak to już jest, że kolejny tydzień chyba będzie suszy. Nie, piesku? Co? Butla? Butla, tak. Chociaż tu niektórzy piszą, żeby ci kupić jakąś piłeczkę albo coś do zabawy. Będziesz się czymś takim bawił? Czy jednak twoja ulubiona od zawsze butelka? No ale jednak z tych chmurek mogłoby coś spaść. Może nie teraz od razu jak ja jestem, ale jak już będę odjeżdżał albo w nocy, to by było fajnie. A ta chmura, jaka dziwna. Telefon tego nie oddaje. Na żywo ona wygląda bardzo specyficznie. No ale taki trójkąt można by powiedzieć. Do góry szeroki, u dołu wąski, trójkąt, lej. No ale nie wygląda, żeby to jednak był deszcz. Pokręciłem się z 15-20 minut. No i to taka specyficzna trójkątna chmurka. No i ta co była obok, gdzieś tam zamieniają się w jakieś ciemne chmury. Więc może nie z tamtej strony, co było na początku, tylko teraz z drugiej. Jakiś tam deszcz przyjdzie. Gdzieś tam z daleka, o właśnie, się błyska. No i znowu słychać gdzieś tam delikatne grzmoty. Czy coś z tego będzie? Nie wiem. Zobaczymy. No ja jeszcze się na pewno, póki nie pada i póki jest widno, pokręcę. W tej chwili też włączyłem sobie na próbę to nawadnianie, no bo nie wiadomo czy ten deszcz będzie, nie będzie, trudno powiedzieć. A tu przecież dołożyłem już ponad 100 metrów tego węża. No ale jak widać na tych 100 metrach też jakieś tam kropelki lecą i cokolwiek ta ziemia staje się mokra. To dopiero chodzi dosłownie 3-4 minutki i już jakaś taka drobna kałuża jest. Więc ja jak będę to włączał na te 15-20 minut, to myślę, że i tu w razie czego będzie podlewało. A jeżeli się to nie sprawdzi, to tak jak mówiłem, tu będzie przeróbka i tu będzie podłączenie też wody. Tak żeby ewentualnie z dwóch stron, bądź tylko z tej, było nawadnianie. Zobaczymy. Ok, póki nie pada, to ja jeszcze na chwilę do ogródka, bo tam zawsze jest co robić. I niestety chmura poszła bokiem, nie spadła nawet kropla, już wiaterek mniejszy, z daleka zaczęły ptaki śpiewać i gdzieś tam aby się od czasu do czasu w oddali błyśnie. Także cóż, chcąc nie chcąc, podlewanie ogórków, chociaż już nie będę wszystkiego podlewał, ale jeszcze ogóreczki, które potrzebują dużo wody, to podleję. I pewnie zjem jakąś kolację. I jeszcze dzisiaj jeden temat, bo mam nowy zestaw kamer, który sobie po prostu przy takim wieczorze albo nawet wczesnej nocy potestuję. Także pod to będzie już dedykowany odcinek z takim przeglądem możliwości i po prostu recenzja tego zestawu. A na dzisiaj to ja się żegnam i standardowo do następnego razu.